Dzień dobry, niedzielny poranku. Witam was wszystkich w trzeciej części, ostatniej już z Dorsalammers 2024. Jest godzina 9. I dzisiaj drabinka pucharowa. Przegrany, odpada. Bardzo dużo zawodników, bardzo dużo tych pojedynków będzie. Parę osób miało szczęście w losowaniu, kilka niestety nie. Na przykład Przemek Stefacki już wiemy, że nie wystartuje, uszkodzony tłok i nie zobaczymy go w dzisiejszych zmaganiach. Szkoda. No ale tak to się, jak to się mówi, motorsport taki jest. Nie będę przedłużał, rozkładamy się, drobne zmiany, jak widzicie za moimi plecami u Niemcewicza i u Soto cisza na razie. Drobne zmiany, poprawki, weryfikacje i u Diesli jeszcze. I tyle, no i czekamy, każdy czeka na swój pojedynek, niech moc będzie z nimi. Do dzieła, mam nadzieję, że jak najlepiej, jak najszybciej, jak najwyżej się dostaną i tyle, no. Dawid, jeszcze ważna informacja, Dawid cały czas jeździ bez piątego biegu, rekordy, które robi są bez piątego biegu, nie wchodzi. Śmiesznie to wygląda, że pierwszy czas w Europie FWD ma 298 km na mecie, drugi ma 300 parę, a Dawid ma 230 coś, więc duża różnica. Potencjału jest dużo, zmienił to i owo i być może dzisiaj będzie szybciej. Miejmy taką nadzieję, No dobra, bo piszecie czasami, że za długie wstępy, także 3, 2, 1, start! Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Pierwsi na ogień idą ci z klasy FWD, czyli mamy Rafała i Dawida, bo Boczek Piotr niestety rozciupał skrzynię, jak się okazało. Przejazdy, wszystko działało, wjechał na park maszyn i przed namiotem okazało się, że już zablokowało skrzynię i już jest fajrant, więc ja mam ogromnego stresa. No ale dobra, jademy. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're just freaked out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and read out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward. Always getting closer. No to hokus pokus czary mary. 8-0 Dawida. Rafał słabiutko, 12 z hakiem. Rywal falstart, więc Dawid, Rafał przychodzi i tak dalej. Ale no, nie może nam tego robić, żebyśmy się tak stresowali.
No a Dawid, petarda, idę właśnie się zapytać. Ej, mam pająka w ogóle na obiektywie. Spadaj gościu, nie przeszkadzaj. Idę Dawida zapytać, czy wszystko działa, czy jest poprawnie. I zaraz to usłyszycie. Ty żeś dostarczył troszeczkę adrenalinki, co? Z rana? No, wygrana dzięki falstartowi rywala, tak? No, a to co by się zadziało? Trochę mi ściągnęło w bok. Mocno i nie wszedł bieg z tego wszystkiego, z tego stresu i tyle. No i odpuściłem wszystko, pojechałem praktycznie na luzie do mety. Myślą, że przegrałem, a okazało się, że jednak nie. Teraz rywal jaki? Patrzałeś już? Tak, rywalka. A ta z Hondy białej, tak? Ty tylko o tych Hondach. Nie, Audi jakaś w dieslu. Aha. Ale robi chyba jakieś tam 14, więc na spokojnie. Czyli szczęście znowu. Dokładnie, na razie szczęście nam dopisuje w tych zawodach. Oby nie opuszczało. Dokładnie. No, No co? top 32. Idziemy dalej, tak? No lecimy dalej. Ale pięknie w ogóle, co? 8-0, no 8-0, troszkę piątkę trochę udało się piątką trochę pojechać. Troszkę 60 feet, 1/8 gorsza dzisiaj, ale jest dobrze, no. Czyli jest tak wyprzedziłeś moje pytanie, piątka wchodzi. Tak, o włos od 7 sekund jest, także zobaczymy, może się uda. A ile na mecie prędkości miałeś? 160 mil, nie wiem ile też trzeba przeliczyć. Ale to nie dużo, bo i tak wyrzuciło piątkę, to prędkość spadała. A, czyli ją wbiło i wyrzuciło? Wbiło, trochę pojechałem i wyrzuciło ją i znowu już auto słabnąć. Okej. To będzie może z 260 na mecie jakoś, trudno powiedzieć. Ja cię nie mogę. Walczymy. Ty zawsze uciekasz jak ja idę do ciebie. No nie wiem, już się boję, wiesz? Jak ci poszło? Kiedy? Dzisiaj czy wczoraj? Dzisiaj! Dzisiaj nie poszło mi nic. Skrzynia opalona i koniec, dziękuję. Życie. No, kto by pomyślał, nie? Na powrocie. No życie, na powrocie jeszcze, nie? Ale i tak chyba wracasz z dobrym humorem, nie? No z zajebistym humorem. Z takim rekordem się nie spodziewamy. No to dobrze. Myślałem, że będzie 999, a tu 961. Będziemy podsumowywać na Fajrant. Tak jest. Dziękuję. Jak emocje? Jak na kombajnie. Nie, czekamy. Rywal ciężki? Każdy tutaj jest ciężki, bo wiesz, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Tak jak wczoraj na starcie, jak mnie walnęło, to sobie łopatką na dwójkę przełączyłem, nie? I zmulił. Więc łopatka wyłączona, żeby przypadkiem się nie załączyła. A rywal jaki czas najlepszy? 8,5 chyba wczoraj. Szczęście po twojej stronie. A w pierwszej parze mam szanse teoretyczne duże, a w praktyce się okaże. Takich gości jeszcze mamy. Dobry. Cześć. Kiedy wyjedziesz, od razu powiedz? To 2 miesiące. Maksymalnie. Czyli jak filmy wyjdą. Będzie co nagrywać dalej. Dobrze.
track. Something flies off the Audi at the finish line. I'm not sure what that was. No! Whole shot win! Kolejne pary, pierwsze przejazdy bądź drugie przejazdy w wielu przypadkach, jak widzieliście. Cieszyliśmy się, że grupa FWD przeszła dalej, ale okazuje się, że Rafała zdyskwalifikowano za to, że ustawiając się na światłach inaczej. Chłopacy regulowali wózek, a Rafał minimalnie się toczył do przodu i zahaczył o Prestage'a. Na Prestage'u nie wolno dotykać samochodu i niestety jest dyskwalifikacja. Mega szkoda w taki sposób, mega, naprawdę. Może teraz będzie okazja, żeby odkręcić coś więcej, bo jeszcze może będzie szansa na wolny jakiś przejazd. Zobaczymy. Co Ci odfrunęło? Odfrunęło mi kawałek plastiku z maski, rozerwało kolektor, urwało rozpórkę i parę innych rzeczy. Tak wybuchło? Kolektor socy? No. Od nitro czy od czego? Nie, bez nitro. nitro. Ładowania? No. O kurde. Przed samą metą. Czyli masz fajrant na jeżdżenie? Fajrant dzisiaj. Także dziękujemy na dzisiaj. A Ty jak, gościu? Czekam na losowanie. No dobrze, co? Wyszło? Okej, no. Tylko długo mnie przytrzymali, już miałem dość. No, było tak, że faktycznie. Widziałem, że obroty rosną, mówię nie. Jeszcze chwila i nie wytrzymiesz. A teraz co robisz? A jak tam ten GT wszedł? 9.3 pojechał. 8.7. Co teraz robisz? Patrzę na losowanie, znaczy akurat są jakieś reklamy, ale... Okej. Czyli czekasz. Tak. Ale wyszło, co? Czemu? Z dyskwalifikacją. I tak bym dalej nie pojechał, awaria. Tak? Tak. Co się stało? Nie wiem, rozbiorę, to Ci powiem. Ale silnik? Tak. Półka w tłoku chyba spadła, ale w poprzednim przejeździe, gdzie był wystrzał nitra, wydech i... Ogólnie odpalając go już tutaj przed tym ostatnim przejazdem słyszałem, że coś jest nie tak. No i się tak skończyło, no. Tak. I tyle. A Ty musisz mu dawać lepsze znaki, sygnał, że on ma stać, a nie się toczyć na linię. Dokładnie. No. Klepałem, nie słuchał. Tak jak ja go nie słucham, tak on mnie nie Nie klepać w szybę, tylko z przodu pokazać O. ręką. Tak, że ma stać Widzisz, i koniec. Kondziarz nie wie, o co chodzi. A, no tak. No. Prawda jest taka, nie? Tak jest. Od razu wiedziałem, że mu się dostanie, jak to zobaczyłem. Jak zawsze, no. Aczkolwiek nie masz teraz musimy dylematu zmienić. z promem, tak? To znaczy, No, że zdążę. zdążysz. Tak, teraz zdążymy na pewno. Nie no, poczekamy jeszcze na Dawida na pewno, nie? Chcemy to obejrzeć. Tą jego wygraną. No i tak, nie ma co, nie? 9-0, rekord Europy. Jest dobrze. Skóro byś ruszał. To się wytnie, albo i nie. Cięcie.
It's a good looking side. Those before we drive through all that. 751. Wojtek just left and go through with an 830 and 150. Przyjechał w lutym, No ja wiem, a w maju 7 chyba. No. Zdecydowanie za daleko jesteście. Bezczelny. Bezczelny. Bezczelny chujek. Nie aż tak. A, przepraszam. 5 funtów. 5 funtów. Dla wszystkich. Nie ma Michaliny. Gratulacje. A dziękuję. Życióweczki, brawo. Dzięki. I jeszcze nie koniec. I co dalej właśnie? No jedziemy, składamy spadochrony i czekamy na losowanie. Top 4. No ale losowanie. No tak, ale do top 4 już. No tak, no półfinał. Zobaczymy. A jak reszta? No Wojtek teraz będzie jechał, więc nie A wiadomo. jeszcze nie jechał. Nie, i Patryk czeka na siebie, no. Czeka na siebie? Na swoją klasę. Tak, ale ja podejdę z kompem. Czyli zadowolony? Bardzo. Czy to jest plan, plan minimum? Nie, to jest plan na półfinał. Teraz będzie mocniej. Czyli muszę jeszcze tam kogo... być i nagrywać. No a ominąłeś coś? Nie. No właśnie. To wiadomo, że musisz. Po co tu jesteś? Następnym razem proszę bliżej startu. Kup sobie rower. Wojtek, co ty tak te świece wymieniasz? Urodziny masz? Drgania, drgania! Zepsuła nam się kontrola trakcji i teraz używamy odcinki z Emu Blacka i jest strasznie twarda i silnik wpada w wibracje i po prostu mamy to, nie mamy tego tak wiesz, dobrze zamontowanego, tylko są założone. Do tej pory działało bez problemu, a teraz, no teraz są problemy, są większe wibracje i po prostu łamie świecę. Dlatego tak lajtowo ostatnio było? Tak, tak. No nie jestem w stanie gumy spalić, bo zaraz mi nie chodzi na większość cylindrów silnik. Teraz jest top 4 w twoim wykonaniu? Tak, top 4. Jaki jest plan? Plan jaki jest? No, pojechać no, jakoś normalnie. Czyli szczęście musi być z tobą. Tak, muszę mieć kupę szczęścia. A rywala już wiesz jakiego masz? Nie wiem jeszcze. Muszę Agi zapytać. Dobra. Aga tam pilnuje po prostu wszystkich relacji. Let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. On the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show as a dazzle. Ło, rekord Polski!
ale się dzieje, masakra. Szok. Grzegorz Staszewski wraca na tron. Nowy rekord polski, który wynosi 7:34. Szok. To, co się tutaj dzieje przez te 3 dni. Szok. Wysłuchamy Grześka na gorąco, albo nie, trochę nie na gorąco, bo zaraz jeszcze jedna para EWD, ale potem przejdziemy się, bardzo daleko są, a ja nogi już mam w tyłku, ale posłuchamy, co ma do powiedzenia. Jestem w szoku. Pięknie. Brawo! Król wrócił. To był ten tajny plan z Olsztyna, o którym nie chciałeś powiedzieć. No i prawidłowo. Nie no nie ma co gadać, póki wiesz, my generalnie lubimy opowiedzieć co się działo, jak się do tego dochodziło i tak dalej. A co miałem powiedzieć, że szkoda, że ktoś mnie pobił? Fajnie, że ktoś mnie pobił, w końcu wyjęliśmy sprzęta z garażu, lepiej z piwnicy. Popracowaliśmy, odczyściliśmy, wydmuchaliśmy i działa. I dalej ci powiem, jeszcze może jeździć dalej, możemy, gotowi. Chcieliśmy o 3. miejsce jechać, ale podobno nie trzeba. Nie ma, chyba tak? Nie ma. Czasem reakcji przegrałeś tak naprawdę tylko. Przejazd był szybszy. Przegrałem albo wygrałem. No tak. Bo jakbym się nie napompował tak, jak się napompowałem, to by nie było tego, co jest. Świetnie. Nie, my się bardzo cieszymy. Tutaj prawda jest taka, że ja jestem tutaj pierwszy raz, jestem nowicjuszem i jak gdyby oczywiście mógłbym walczyć tutaj nawet z nimi, ale to mi się chyba jeszcze nie należy. Ja muszę po prostu trochę pojeździć, nauczyć się nowego setupu, pojeździć trochę na dobrym torze. Ja na przykład tutaj w piątek, nie wiem czy widziałeś, przejechałem raz delikatnie. A wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo moja cała ekipa domowa, czyli tak. Monia, moja kochana żona, moje córeczki, wszystkie 3, Ania, Ala i Misia, przyleciały w sobotę rano. Jak ja bym popsuł ten samochód z jakiegoś powodu w piątek, no to przecież one by mi nie wybaczyły. Jak one tu się cieszyły, jak skakały, łzy w oczach miały, przecież ja bym sam pękł, jakbym popsuł ten samochód. Więc ja nie mogłem sobie na to pozwolić, więc piątek odpuszczony. W sobotę widziałeś, co się działo, kolejki, jak nie wiem, w sumie raz pojechałem, czy 2, bo raz trenowaliśmy bamboxa, który nie zadziałał. No i co? No i dzisiaj były tak naprawdę testy, patrzenie vlogi i ustawianie i patrzenie co dalej. Więc tak naprawdę mało trochę, jak na pierwszy sezon na torze po 7 latach. No, ale to dobrze, dobry prognostyk cały czas na przyszłość. Tak, tylko że teraz znowu do właśnie, piwnicy. Ja przyszedłem z apelem, żebyś nie odstawiał auta i czekał na resztę, tylko cisnął. Reszta teraz się musi wykazać. Ja muszę kaktusikowi furkę przygotować, żeby mógł też pocisnąć, bo to jest dobry rekordista. Kupił w lutym furę, a w maju 7 do grona 7-kowców dobił. No to bezczel. To ja sobie jeszcze tu pozwolę. Mariusz, ale Grzesiek narzekał, że długie wywiady były, nie? A zobacz ile gada. No przepraszam, rozgadałem się. To już się więcej nie powtórzy. Dziękuję, jeszcze raz gratulacje. Cześć. I co, żeś popsuł coś czy nie? Nic nie popsułem, taki był plan. Jeżeli słabo wystartuję, to i wyprzedzi mnie przeciwnik, to odpuszczam, bo nie ma sensu. Nie potrafię po prostu drugiej części toru pojechać, bo zbieram doświadczenie. Po prostu świeżakiem jestem na tym torze i trzeba jeździć i obserwować. Uczyć się, wyciągać wnioski. No musisz się pociągnąć, bo jest o co teraz walczyć, nie? Tak, jest motywacja, także szczere gratulacje dla Grzesia i fajnie, że zrobił to, bo jest motywacja, żeby po prostu jeździć szybciej. No właśnie powiedziałem przed chwilą, że to wy go zmotywowaliście do tego, żeby wyciągnąć auto, więc... No rozmawialiśmy akurat właśnie na ten temat i mówiliśmy, że Grzesiu jak nie ma motywacji, to po prostu nie poprawia czasów, nie przyspiesza. Trzeba go zmotywować. Teraz ciebie, tak? Tak, teraz wszyscy są zmotywowani, żeby Grzesia przejechać. No i dobrze. Także szczere gratulacje. Cicho teraz tam! Co się stało? Co żeś popsuł? Co żeś popsuł, co?
Sterownik silnika. Ale ty faktycznie nie mogłeś podjechać, czy to była taktyka? Zgasł mi. Aha! Ja nie słyszałem z daleka. Zgasł mi, no i później zgasł drugi raz po starcie. No, widziałem, że podniosło cię, jeszcze analizowałem filmik, podniosło i od razu opadł. Ale co, odpaliłeś pędem, że się toczył, czy co? Czy odpaliłeś go? On sam się odpalił, bo on gaśnie, jest wolno, bo to zgaśnie całkiem, ale jak miał 4000, to nie zdążył zgasnąć, tylko podtrzymanie takie chwycił się było. i znowu zapracował, no ale... Bo on nie wiem, czy odpuścił? Nie wiem, może widział, że mnie nie ma, nie? Może tak. No tak. Szkoda. Taka głupota, nie? No bo założyłem inny sterownik. To nie jest pierwsza głupota, przez którą przegrywasz. Ale tego nie mogę przewidzieć, no. No nie, no to są złośliwości rzeczy martwych. Tak to jest skonstruowane. No. No trudno. Szkoda. Ale zadowolony finalnie, czy nie? No, trochę nie, bo już miałem taką taktykę, w której chciałem użyć dopiero teraz pełnej mocy. No i nie dostałem szansy tego zrobić, więc trochę nie jestem zadowolony, bo gdybym to zrobił wcześniej i urwał coś, to wiedziałbym, że za dużo mocy, a teraz nie miałem nawet szansy tego sprawdzić. No. Ale taka taktyka była przyjęta, no i już się tego nie cofnie. No, no trudno, no dokładnie. Jeszcze będzie szansa, nie? Pewnie. Czy się obrażasz na drag racing i będziesz miał golfa? Nie. Dobrze. Dawid się szykuje do startu. Nie wolno mu przeszkadzać. Rok temu zjebki dostałem za to, że on się skupia. A podgląda. W piątek też na mnie krzyczał. Nie, w sobotę. Ale jak wygra, to mu wybaczę. Okay, drive safe. You can hold. You want to know, can I just go in there? No, pick your lane. Right lane. So lane 1, lane 2. Okay, David. All the best. Stay safe. Ja pierdziule, ale nerwowa. Głodny nie jestem, nogi mnie już nie bolą, w ogóle nic mi nie jest. Ozdrowiałem. Dawid jedzie pojedynek w finale. Wow, losowanie, orzeł reszka, który tor. Emocje buzują. The top end, 143, 821. Let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime, that's the only way to climb. We gon' make it in our prime, signing on the dotted line, cashing checks left and right, that's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight, ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light, yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide, see you on the other side. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. No, I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. So Tata twój wygrał wszystko! You could try another day, yeah. Cause I love your taste, I've been in the race, don't this place, yeah.
Ale to jest kurde, łapę! A no to dawał masz. Ale to jest to, czego masz? Czego nam mamy? Daj, szybko, dobra. Catch up with you soon, maybe Germany or a couple of Poland. Or the States, Las Vegas. I won't have any Have a good evening, regrets. everyone, yeah? They get upset when they trying just to rest, and I'm still right at my desk. Make them all get so W sobotę na mnie krzyczałeś, mówiłem ci, że to zwycięstwo musi być w bólach ponownie. I się udało. I co? No super. Bałem się trochę, wiedziałem, że mogę to wygrać, ale emocje i wszystko, no i udało się pokonać wszystkich i drugi raz Dorslammers wygrać. Nie wiem, czy ktoś kiedyś w tej klasie to po raz pierwszy, no i w tym roku pierwsze miejsce, także jak piątka. Także za rok badania technicznego nie przejdziesz. A tam spokojnie. Bo ci nie będą tu chcieli. To teraz co? 8-0 zwycięstwo. Co z tą 7? Wracamy tutaj albo w tym roku, albo za rok i robimy 7. Trzeba rozmienić to 8 na 7. Super. Bo jest potencjał według parametrów, to jest do zrobienia to bez problemu. Pięknie. Jeszcze potem na zimno. Brawo. Dzięki. Okay then, your winner. And this is our first two-time winner in front-wheel drive. It is. Without further ado, let's get him up on stage. He wants some money. Let's give it to him. David Lamek! Come on, David! Teased us all weekend, and the car teased him. David, if you dare run a 7 anywhere other in Europe this year, we'll be so sad. Please come back next year and run a 7 with us. There's your trophy, sir. Congratulations, David. Very, very well done indeed. He wanted the trophy, but this is what he wants as well. The cheque for £5,000, sponsored by European Front Wheel Drive, Street Racers, SW Motorsport, of course. Well done indeed. David Lamek, your winner. Ahmed Jamshed, your runner-up in Front Wheel Drive. Czas pochodzić i popytać chłopaków, jak oceniają. Agnieszka, jak oceniasz? Zajebiście było. No właśnie, spodziewam się, że wszyscy podzielają jej zdanie. Ale jeszcze niech każdy się wypowie. Nasi się powoli ładują na lorę, więc idę jeszcze najpierw do VTG. I potem wracając będę każdego zaczepiał o jakieś 3 szybkie słowa. Wielkie gratulacje dla Dawida, bo dał radę. Dał radę. Widzisz tą metę tutaj? To był jedyny samochód, który robił jeszcze przed metą. Tak, żeśmy go rozpoznawali. Jak oceniasz dzisiejszą imprezę? Za kierownicy? Wiesz co, superancko, no nie ma nic lepszego jak taka impreza jak tutaj z takimi rezultatami. Szkoda tylko tego naszego spóźnionego startu, bo byśmy mogli być w finale. No ale i tak jest nieźle po tylu latach. Kiedyś się jeździło, a teraz się tylko robi przy tych samochodach dla innych. Więc to wspaniałe uczucie. No ale co ci mogę powiedzieć? Czasami z czasem trzeba myśleć o tym, żeby na tym zarabiać, a nie na to wydawać, więc generalnie to udało się połączyć. No i super. No tak to jest chyba najlepiej, nie? O, marzenie. Rzadko, bo rzadko, raz na 7 lat można. Ja jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia w Polsce na jakichś imprezach, tak? No pewnie. Będziemy. Samochodem. No nie z tym, to z innym. No będziemy. Dobrze. Super. Nie no weź, no poczekaj, no jak 30 sekund można powiedzieć o takiej imprezie, no było zajebiście, była pogoda, były fajne przejazdy, jak zwykle świetna przyczepność, organizacja, no trochę w kolejkach długo staliśmy, trochę mało tych przejazdów, ale tak naprawdę udało się wszystko, można powiedzieć, że no pogodę trafiliśmy w punkt
Także tu z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni. No i oczywiście wiadomo, no, moja 7, Grześka, rekord polski. No przeszczęśliwi jesteśmy. No, mogłem jeszcze dzisiaj trochę pojeździć, może troszeczkę tutaj jeszcze tego mi zabrakło, ale tak naprawdę to już chyba jest tradycja, że ja w niedzielę po prostu nie jeżdżę i tyle. Także naprawdę zajebista impreza. Wracamy w tym roku na pewno, tylko jeszcze nie wiemy na którą... A coś o samochodzie tutaj, tak już jak jest tor tak przyczepny? No co, samochód generalnie jedzie bardzo dobrze. Wiadomo, jeszcze troszeczkę trzeba pewne jakieś tam modyfikacje poczynić związane z przyrostem mocy, bo tak naprawdę troszeczkę jeszcze tam brakuje. Samochód prowadzi się bardzo dobrze, jest bardzo stabilny, no wręcz aż za bardzo. Nie chciałbym zapeszać, ale naprawdę zadowolony jestem, strasznie zakochany w tym samochodzie, bo po pierwsze mój jakiś tam przejazd taki był trochę nieprzyjemny, no ale musiała pokazać, co tu rządzi, więc no troszeczkę respektu do niej nabrałem, ale naprawdę jestem w samochodzie zakochany, jest super. No to co drogo. Jest, no nie mówię, że zapomniałem o poprzednim, ale też się cieszę, bo z kolei tym samochodem poprzednim jeździ człowiek, który też się, widzę, uwielbia ścigać i też się nie pierdzieli w tańcu, ogarnia samochód, także naprawdę fajnie wszystko to wyszło. No i dobrze. Nowa sztuka w garażu, stara u przyjaciela, została też w VTG, także jesteśmy bardzo zadowoleni. No i super. Dziękuję bardzo. Dzięki. Szerokiej drogi do Polski. Na razie, dziękuję. Super było, bez awarii właściwie, super tor. Myślę, że przyjedziemy tutaj już bardziej przygotowani i Ela z lepszym nastawieniem, bo musiała wracać do Polski z dzieckiem i przełamała bariery i na pewno, no mi się udało zrobić lepszy czas, ale to nie jest takie ważne jak to, że Ela tu była i na pewno tu przyjedzie z powrotem. Także mega impreza, całkiem inny styl, bez jakiejś zawiści, każdy każdemu gratulował i no, a tym, którym się nie udało, no to co, no czasem tak bywa, no na pewno przyjadą silniejsi następnym razem, naprawią, nie ma się co poddawać, ale Polacy znowu pokazali, Dawid znowu wygrał, nie no przecież masakra to jest, nie wiem, tak mało brakło do 7, nie? Dobra, czas minął. Hej. No, muszę jeszcze dużo nauczyć, naprawdę dużo, nowe doświadczenia, musimy przemyśleć po prostu tematy, które były źle zrobione, wyciągnąć wnioski i jeździć dalej. Ty masz bardzo duże doświadczenie z torami za granicą, jak ten? I kultura zupełnie, tutaj? Kultura mega, wszystko mega, organizacja, ale to jest przepaść w porównaniu do naszych torów, to jest abstrakcja. Pozytywnie. Pozytywnie, tak. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Rodzina potwierdza? Tak. Było super. Super. 30 sekund. Dużo awarii, ale jestem zadowolony. Jedyne co się udało poprawić to 0-100, 1-9, to jest bardzo dobrze. Starty były dobre, ale dużo koksu i nie wytrzymałem. Za mocne nawet można powiedzieć były. Troszkę za mocne, no. No ale jest potencjał, że można lepiej. Także jest dobrze i za rok będziemy walczyć o 8. No i super, dziękuję. Dzięki. Proszę, kawa. Dziękuję bardzo. Mistrzowska kawa. Ojciec sukcesu też, powiedz jak 30 sekund masz na podsumowanie, ale 30 Łukasz, naprawdę, weź to do serca. Daj mi 20 na zastanowienie, ale minut. Na podsumowanie. Nie wierzyłem, że się znowu nam w tym roku uda powtórzyć to, co było w tamtym. Więc żeby ta passa trwała jak najdłużej. Dobrze. Zadowolony ogólnie jesteś z tego, co zadowolony, wiadomo, zawsze jest jakiś niedosyt. Związany nawet niekoniecznie z jednym samochodem, a z większą ilością samochodu. No ale też zadowolenie, no bo jednak się udało wygrać, no, przynajmniej jednym samochodem. I też dużo nauki i dużo poprawek będzie trzeba wprowadzić na do następnego przyjazdu. Dużo rzeczy trzeba będzie poprawić, nie? W samochodach. Wiesz jak ze mną będą takie techniczne rzeczy, a nie jakieś tam sratu, tatu. Ty w Matrixie żyjesz, nie? Cyferki muszą być. Przemilczeć chyba. Czemu przemilczeć? Nie, no okej. Fajnie, no.
Przynajmniej nie zepsuło się auto, wiesz, także teraz jadę do Polski, muszę silniki naprawiać, skrzynię biegów, cokolwiek. W sumie to przejechało bezawaryjnie aż do pechowego przejazdu ćwierćfinałowego. Z usterką, której się chyba nie dało przewidzieć i w życiu bym nie przewidział jej. Nie dało się jej także chyba uniknąć, więc trudno, no. Auto poskładane na nowy sezon działa i widzę, że chyba będzie dobrze. Na małej mocy jeździ 8.7, na bardzo małej mocy, więc dużo brakuje do tej mocy, którą kiedyś jeździliśmy 8.4, więc myślę, że się uda coś poprawić, no tylko szkoda, że nie tu, no. Emocje już troszeczkę inne, co? Jak się jest drugi raz? Tak, to na pewno. No już tak się człowiek pewniej tu czuje i tak oswojony z tym wszystkim, wie co robić, wie gdzie iść i wie co będzie później. Ale nerwy i tak są, no. Nerwy na starcie i tak są, no ale już trochę lepiej niż pierwszy razem. No. Czyli w Polsce kolejne ataki. Na pewno. Bo przeszkadza nam to. Dziękuję bardzo. Dzięki. Niezbyt dobrze. Dobry czas korwetą. Jaguarem więcej było naprawy niż jazdy. 2 razy jazdy. Kolejki długie też nie sprzyjały. Kolejki, za dużo samochodów. Jak będzie następnym razem 250 kierowców, to nie przyjedzie. Jak to Arnold Schwarzenegger mówił. I'll be back. Tak jest. To teraz tylko kilka słów ode mnie. Tak na szybko. Ja nie mam co podsumować, bo mi się jak zwykle podobało. Kupa roboty, ale jestem zadowolony. Emocji od groma, nerwów od groma. Bóle nogi, mięśni. Nie wiedziałem, że pięty tak mogą boleć. Ale ogólnie wszystko jest spoko. Co ja tu mam więcej gadać? Widzieliście w materiałach, słyszeliście, zawodnicy powiedzieli, co myślą, ja to potwierdzam. I tyle. Do zobaczenia. Pamiętajcie tylko, żeby subskrybować, udostępniać, bo zrobiliśmy tu kawał dobrej roboty i niech świat motoryzacyjny w Polsce się o tym dowie. Heja! Wyłącz to już.